Cześć, z tej strony Dawid. Wiemy już, że sieć Bitcoin jest to łańcuch bloków. Metaforycznie przedstawialiśmy sobie to w ten sposób, że jest to zeszyt z kartkami, który nie ma końca. Na kartkach są zapisywane transakcje. Gdy transakcje są zatwierdzone, kartka jest przerzucana. Przed nami powstaje pusta kartka, na której można zapisywać kolejne transakcje. Natomiast zapis poprzedniej kartki, czyli poprzedniego bloku, jest przepisywany przez wszystkich górników, którzy zabezpieczają sieć Bitcoin i w ten sposób możemy być pewni, że transakcje, które wykonaliśmy, bądź saldo naszego portfela na sieci Bitcoin jest prawdziwe. Teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób to się w ogóle dzieje. Aby to wszystko zrozumieć, musimy poznać pojęcie funkcji haszującej. Jest to taka specyficzna funkcja. Funkcję poznaliście pewnie z matematyki i oznaczało to, że jakaś tam funkcja jest na przykład x², czyli jeżeli za argument weźmiemy sobie 2, no to poddając to tej funkcji x² będzie 4, tak? I działa to również w drugą stronę, że jeżeli ktoś zna wynik funkcji, czyli że x² to jest 4, no to my wiemy, że wystarczy to spierwiastkować, no i x będzie 2. I to jest proste. Natomiast funkcja haszująca nie jest taka prosta, ponieważ działa tylko w jedną stronę. Możemy dowolną ilość danych, mogą to być cyfry, mogą to być właśnie zapis transakcji, tak jak w Bitcoinie. I jeżeli mamy dowolną ilość danych, funkcja haszująca doprowadza do tego, że ta duża ilość danych jest zapisywana w tak zwanym haszu i ten hash jest krótszy niż te wszystkie dane. I co najważniejsze, dana funkcja haszująca daje nam hash, czyli ten wynik wyjściowy, zawsze o takiej samej długości. Takiej długości, jaką ta funkcja haszująca generuje. I teraz, o co w tym wszystkim chodzi? Nie będziemy też wchodzić w mega duże szczegóły. Jakie są właściwości tej funkcji? Jeżeli mamy zespół danych i poddamy je funkcji haszującej, to otrzymamy hash. Jeżeli jeszcze raz poddamy to funkcji haszującej, otrzymamy taki sam hash. Natomiast jeżeli dodamy kolejną daną i jeżeli zhaszujemy ten nowy koszyk danych, to otrzymamy hash, który będzie totalnie inny, zupełnie niepodobny do tego poprzedniego. Mimo że tylko zrobiliśmy małą zmianę w danych wejściowych, to hash, który otrzymamy, będzie totalnie inny. Nie będzie przypominał w ogóle tego poprzedniego. I co więcej, jeżeli my mamy tylko ten hash, to jest to dla nas jakby zapewnienie, że te dane tu były, ale my nie wiemy, jakie to były dane. My nie możemy odhaszować, nie ma czegoś takiego jak funkcja odhaszowująca. Nie mamy możliwości sprawdzenia, jakie są dane wejściowe, jeżeli my mamy tylko daną wyjściową, tylko ten hash. Żeby przełożyć to jakby na świat rzeczywisty, mieszkasz z babcią i idziesz na zakupy. Wracasz i kupiłeś tylko warzywa i owoce, rozkładasz je na stole i no nie wiem, dajmy na to, są 3 banany, 5 jabłek, 14 gruszek, 1 arbuz i 13 liczy. I ty teraz bierzesz te wszystkie informacje, zapisujesz na komputerze, dodajesz jeszcze informacje o wadze każdego z produktów plus kolor, jaki ma i poddajesz to funkcji haszującej. I teraz generuje się hash, który brzmi warzywa i owoce na stole. I teraz ty dajesz swojej babci ten hash i ona wie, że kupiłeś warzywa i owoce w sklepie, bo ma ten hash. Natomiast ona nie ma pojęcia, ile ty tego kupiłeś, w jakim kolorze, czy to jest dobre, czy może kupiłeś jakieś zepsute. Nie ma zielonego pojęcia. Jedyną możliwością, żeby ona dowiedziała się, co ty kupiłeś, jest to, żeby ona spytała się tobie: wnuczku, czy ty kupiłeś 3 banany, 80 jabłek, 1 arbuza i 6000 gruszek? I ty możesz odpowiedzieć tak albo nie. Jeżeli odpowiesz nie, no to twoja babcia musi od nowa spytać się tobie, czy to jest znowu tam 14 jabłek, może 0 bananów, 15 arbuzów i tak dalej. I ona dopiero gdy odgadnie po kolei dokładnie, ile, czego, o jakiej wadze i jakiego koloru kupiłeś, to będzie wiedzieć, co jest na stole. Nie ma innego sposobu, żeby ona dowiedziała się z tego napisu warzywa i owoce na stole, które ona otrzymała od ciebie. Nie ma twoja babcia innej możliwości, żeby dowiedzieć się, co ty tak naprawdę kupiłeś. Musi ciebie się pytać metodą prób i błędów
i dopiero gdy jej się uda odgadnąć i Ty potwierdzisz to, no to będzie o tym wiedzieć. Dlaczego ja to w ogóle wszystko tłumaczę i próbuję Tobie zobrazować w tak dziwny sposób? Ponieważ ja w ten sposób wytłumaczyłem sobie, jak działa funkcja haszująca i że tak naprawdę nie da się danych wejściowych odhaszować, jeżeli posiadasz tylko hash, czyli daną wyjściową. Jedyną metodą, żebyś to zrobił, jest odgadywanie, jakie są dane wejściowe. I to właśnie robią górnicy, kiedy chcą potwierdzić blok w sieci Bitcoin. Oni tak naprawdę dostają blok, czyli tą nową kartkę. Na tej nowej kartce jest nagłówek, w którym są informacje tam o oprogramowaniu i tak dalej. Poniżej pojawiają się transakcje, które trzeba zatwierdzić. Oni każdą z tych transakcji jeszcze haszują dodatkowo. Mają jedną transakcję, otrzymują jeden hash. Drugą transakcję otrzymują drugi hash. Mają dwa hasze. Oni jeszcze te hasze, z tych dwóch haszy robią jeden hash. Powstaje takie drzewo i chodzi o to, że jeżeli którąś z transakcji chcielibyśmy podmienić jakkolwiek, to zmieni to totalnie kolejny hash. Hash, który otrzymalibyśmy na samym końcu, będzie totalnie inny. I teraz wszystkie te transakcje są haszowane w sposób takiego drzewa, to się nazywa Merkle Tree. I na samym końcu powstaje jeden hash. Z tych wszystkich transakcji powstaje jeden hash, który nam potwierdza prawdziwość wszystkich zapisanych danych w bloku. I teraz w nagłówku są różne informacje, różne metadane i w nagłówku nowego bloku znajduje się też tak zwana liczba nonce. Ona określa liczbę zer, które muszą znaleźć się na początku nowego haszu. I teraz jak to wszystko działa? Górnicy poszukują docelowy hash. W nagłówku znajduje się również informacja, jaką maksymalną wartość może przyjąć hash, który potwierdzi ten nowy blok. I ta wartość również jest generowana przez sieć Bitcoin losowo. I teraz sieć Bitcoin zna warunek, jaki musi spełnić docelowy hash, którego szukają górnicy. Dodatkowo, tak jak wcześniej wspomniałem, w nagłówku jest liczba nonce. I górnicy dodają tą liczbę nonce do haszu bloku, który chcą dodać do łańcucha Bitcoina i haszują to wszystko, czyli ten hash z liczbą nonce. Haszują i zadają pytanie sieci Bitcoin, czy ten hash spełnia warunek hasza docelowego, który jest poszukiwany. Jeżeli warunek zostanie spełniony, blok jest zatwierdzony, jest dołączany do łańcucha sieci Bitcoin. Jeżeli nie, to proces powtarza się od nowa. I dlatego to jest takie trudne, ponieważ nie ma czegoś takiego jak odhaszowanie. My musimy metodą prób i błędów zmieniać tą liczbę nonce tak długo, aż otrzymamy ten hash, który poszukujemy. I to tak naprawdę jest zagadka górników. I teraz wszyscy górnicy, którzy są podłączeni do sieci Bitcoin, walczą o to, żeby znaleźć tą liczbę nonce. Musimy cały czas zadawać pytania sieci, tak jak babcia Ci się pytała, czy Ty masz takie owoce, znaczy czy Ty kupiłeś. I kto pierwszy odgadnie, zbiera nagrodę, czyli zbiera hajsy w postaci bitcoinów. W każdym bloku jest zapisane, jaka jest nagroda za wydobycie bloku. Plus dostaje opłaty, a te opłaty transakcyjne są uiszczane przez użytkowników sieci Bitcoin. Każdy, kto zleca transakcję, musi oddać część w postaci bitcoinów za zapłacenie górnikowi, że on potwierdził jego transakcję. I tak to działa. I teraz jeżeli górnik odgadł, to ten hash docelowy, który potwierdza cały blok, jest przekazywany do następnego bloku, on jest zapisywany w nim i od nowa zaczyna się cała zabawa, czyli mamy pustą kartkę, gdzie jest ten hash z poprzedniej kartki, który potwierdza jej prawdziwość i potem są różne informacje, powstają nowe transakcje i one są oczywiście haszowane. Jest ta liczba znowu nonce, której poszukują górnicy. I jeżeli ją znowu znajdą, blok jest potwierdzony, cała reszta węzłów, czyli górników, zapisują to w swoich węzłach, że to jest kolejny blok na sieci Bitcoin, powstaje znowu czysta kartka i tak to cały czas działa. Pewnie pojawiło się mnóstwo pytań w Twojej głowie, nie wahaj się zapisać ich w komentarzach, chętnie odpowiem. A ja już teraz zapraszam Cię do następnego odcinka, w którym wyjaśnię Tobie, jak trudne jest znalezienie tego docelowego haszu, bo to jest tak naprawdę loteria. Cały czas górnicy zadają pytanie do sieci Bitcoin
a jak wiemy w loteriach prawdopodobieństwo wygrania jest bardzo małe. I opowiem też sobie, jak to jest, że kiedyś sieć Bitcoin była wspierana przez mniejszą liczbę górników, teraz tych górników jest o wiele więcej, a blok i tak pojawia się co około 10 minut, czyli ta trudność wydobycia bloku jest w jakiś sposób regulowana. Także jeżeli jesteś ciekawy, to zapraszam Cię do następnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć!